No cześć siemanko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale, z tej strony Michał i kurde co, tak to jest, że ostatnimi czasy to Wasze sprzęty, moi drodzy widzowie, robią content na tym kanale, no i nie inaczej będzie tym razem. Tym razem mamy również dość ciekawy egzemplarz laptopa, który sobie spróbujemy tutaj na tym odcinku omówić, zobaczyć i ogarnąć, być może się uda go naprawić i kolejny widz będzie zadowolony, więc nie przedłużając. Zaczynajmy. Cóż, ostatnio libretto udało się ogarnąć z niemałym sukcesem i nawet jak widzieliście na shortsie, udało się ogarnąć pękniętą obudowę zawiasu, więc myślę, że całkiem fajnie. Natomiast dziś zajmiemy się troszkę większym sprzętem, a co to jest, już sobie zaraz odpakujemy. Wezmę sobie łyczka i przechodzimy do unboxingu. Oj! Tak, dziś mamy dość sporą paczuchę, mamy ją też dość konkretnie zapakowaną, przynajmniej tak to wygląda z wierzchu. Mamy tutaj naklejkę Fragile, nie rzucać, więc tutaj też zadbał o odpowiedni opis widz. A co tutaj mamy w środku, zaraz sobie zobaczymy. Już sobie tu spróbuję trafić nożem, tak żeby niczego przy okazji nie uszkodzić. No i otwieramy, zobaczymy, co tutaj w środku się znajduje. Sam ten streczyk też próbuję sobie tak zrobić, żeby może go nie zniszczyć, bo jeżeli będzie wszystko ok, no to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebym sobie z powrotem do niego zapakował. Tak dbamy o ekologię, wykorzystujemy wielokrotnie takie opakowania. Tak naprawdę opakowanie się nie zużyło, więc nie widzę powodu, żeby tyle folii na przykład wyrzucać, tak? Można ją przecież wtórnie wykorzystać, żeby z powrotem zapakować później ten laptop do klienta. Bądź tak jak w tym przypadku do widza. Dobra, tutaj sobie zaraz sprawdzę, jak to wygląda. Ok. No i mamy to. I co my tutaj mamy takiego? No mamy tutaj na pewno książeczkę z Windowsem 7. Windows 7 Home Premium. Mamy książeczkę w środku, więc zakładam, że tutaj widz dokładnie taki system operacyjny chciałby na tym laptopie mieć. A co to za laptop? Już sobie tutaj patrzymy. Ale kurczybyk ciężki. Już tutaj zobaczymy, co ciekawego zostało do mnie tym razem przysłane. A już widzę, że jest na bogato. O! No powiem Wam tak. Jest to najwyższy model Asusa z serii Lamborghini Automobile. Jest to rok bodajże 2008 wydania, bo to mniej więcej wtedy wychodziły takie kolorowe bestie. I jest to model VX7S. Mamy tutaj oryginalnie Windows 7 Home Premium preinstalowany. No i tak to wygląda. Taka bestia. Patrzcie, jaka bestia. Taka bestia. To sobie dzisiaj spróbujemy ogarnąć. To sobie dzisiaj spróbujemy zobaczyć. O, kurde, ale kawał. Ale kawał. Ma tutaj swoje bolączki, które sobie zaraz spróbujemy omówić, pokazać. Natomiast zobaczcie, jaki to jest, kurde, kawał sprzętu. I tego chłodzenia, tego wszystkiego tutaj też jest moc. Tutaj z tyłu też. Wydaje mi się, że te LEDy będą podświetlane, ale to nie będziemy spoilerować. Zobaczymy sobie w momencie, jak go tutaj odpalimy, więc nie przedłużając, przejdźmy na drugi kadr i sprawdźmy, jak to wygląda z bliska.
Zobaczcie sobie tutaj na fakturę. Tutaj całość jest pomalowana takim typowym lakierem samochodowym. Jest to przynajmniej dwuskładnikowy lakier, gdzie mamy bazę, gdzie mamy podkład i bezbarwny. Tu naprawdę wygląda to kozacko. Jest trochę drobnych takich rysek, które sobie w jakiś sposób spróbuję tutaj może wyczyścić. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Natomiast, kurde, popatrzcie, tutaj wszystko wskazuje na to, jaka to klasa premium była w tamtym okresie. W mojej sferze to było takie marzenie, którego nigdy wtedy, w tamtym okresie nie było mi dane nawet pomacać. Więc tym bardziej bardzo się cieszę, że mogę z takim sprzętem dziś sobie tutaj obcować. Zobaczcie sobie tutaj na prawej krawędzi mieliśmy dwa gniazda mini jack, mieliśmy tutaj dwa porty USB, z czego jeden jest tym niebieskim portem USB i kurde, powiem Wam, że to jest USB 3.0. To już jest USB 3.0 i to już jest w tamtym okresie, więc tu naprawdę jest kawał sprzętu. Mamy tutaj wyjście HDMI, mamy tutaj wyjście VGA, mamy tutaj wyjście RJ45 oraz gniazdo zasilania. Jeżeli chodzi o samo zaciąganie powietrza, to jakkolwiek to tutaj wygląda, że niby mamy tą kratkę wentylacyjną, tak jej tutaj tak naprawdę wcale nie ma. Ja Wam tutaj spróbuję to w jakiś sposób zobrazować, żebyście widzieli. Nie wiem, czy to widać tutaj na tym podglądzie. To jest tylko taka maskownica. Tak naprawdę tutaj nic nie ma w tym miejscu. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy na tył, no to widzimy, że mamy Kensingtona. No i mamy dwa wywiewy tego gorącego powietrza oraz podejrzewam, że te tutaj imitacje świateł Lamborghini, one prawdopodobnie podczas pracy świecą, co sobie zresztą zaraz sprawdzimy. Mamy tutaj logo VX7 oraz baterię taką w sumie w skali laptopa, którym jest VX7. Ta bateria jest bardzo taka niepozorna, no ale zobaczymy sobie zaraz, ile ma pojemności. W zasadzie to już sobie możemy sprawdzić. Już sobie tutaj spróbujemy tę baterię wyjąć i no taki klocuszek, który ma pojemności 5200 mAh. Czyli szczerze powiedziawszy, na skalę takiego laptopa to bardziej był taki UPS-ik, aniżeli faktycznie pełnoprawna bateria do pracy na tym sprzęcie. Jeżeli sobie popatrzymy na lewą stronę z kolei, mamy dwa porty USB 2.0 oraz napęd DVD Blu-ray. Tak, tutaj też mamy Blu-ray. Jest to taka dość wypasiona wersja, więc Blu-ray no, musiał być. Na samym froncie mamy tutaj bardzo oszczędnie, w zasadzie nie mamy tu nic. Oprócz czytnika kart, który znajduje się w lewym rogu. Mamy tutaj karty SD, więc i pewnie SDXC, SDHC i MMC Pro i MS. Tak, więc tak to wygląda od tej strony. No i w momencie, kiedy sobie go otwieramy, mamy totalne bogactwo. Tutaj z rzeczy na pewno, które no, słabo wyglądają po czasie i słabo zniosły ten czas, no to jest skóra na palmreście, która na przykład od tej strony tutaj jest delikatnie już wyciągnięta. Nie wygląda to zbyt estetycznie, nie wygląda to zbyt fajnie. No i taka tutaj sama obramówka tego touchpada, również bezbarwny lakier tutaj z tej strony schodzi i też jakoś super atrakcyjnie to po latach nie wygląda. Klawiatura widać, że albo była zdejmowana, albo ktoś coś kombinował, albo podczas transportu po prostu wyskoczyła z zatrzasków, także tutaj tym rogiem delikatnie odstaje. Natomiast jeżeli chodzi o pracę samej tej klawiatury, no to wzorowo, naprawdę skok tych klawiszy, to wszystko tutaj jest absolutnie sztos. Jeżeli chodzi o touchpad, to jest też taki gładziutki, lustrzany i również tutaj jest jak najbardziej spoko. Co do samych klawiszy, no to mamy tutaj tryb super, czyli podejrzewam, że tutaj będzie jakiś tryb do podkręcenia. Tutaj będzie tryb z drzewkiem, czyli raczej eko. Tutaj będziemy mieli podświetlenie, prawdopodobnie tutaj gdzieś samej matrycy, kamerki bądź klawiszy, co sobie później spróbujemy sprawdzić. No i mamy
ten przycisk Power tutaj, który nam tego laptopa będzie odpalał. Mamy tutaj też bardzo ładne logo Lamborghini, które kryje się jeszcze pod folią. Tutaj jeszcze jest na tym pasku oryginalna folia, która nie została zdjęta i ja również nie zamierzam jej zdejmować, ponieważ nie jest to mój sprzęt. Jeżeli chodzi o palmrest tutaj od strony prawej, jest w lepszym stanie, natomiast też widać, że troszkę już sobie przeżył. Zobaczcie, jest już trochę taki wyciukany. Tego laptopa ktoś tutaj mocno, ostro eksploatował. No bo cóż, no nie czarujmy się, jest to laptop do mocnej, ostrej eksploatacji. Tutaj w zasadzie ten laptop jest stworzony do tego, żeby na nim cisnąć na pełnej petardzie. Jakie tutaj mamy konkretne parametry? Zaraz sobie sprawdzimy. Z rzeczy jeszcze wartych zauważenia mamy tutaj matrycę 15,6 cala, która de facto jest wsadzona do obudowy, w której bez problemu weszłaby 17, ale to jest też taki znak tamtych czasów. Tak się wtedy robiło, te ramki musiały być grube, to wszystko musiało wyglądać i generalnie szczerze, jeżeli mam być szczery z Wami, to bardziej mi się podoba ten design z tamtego okresu, aniżeli to, co dzisiaj widzimy na tych sklepowych półkach. Generalnie tutaj przynajmniej po tylu latach wszystko ciągle bez problemu nam pracuje. Natomiast nowy laptop po 2 latach zwykle jest w 2 częściach, więc no niestety jest jak jest. Cóż, nie będziemy tutaj dalej mielić ozorem na temat tego, jak to tu wygląda. Spróbujemy sobie tym razem zajrzeć do środka, więc ja się z Wami na chwilkę żegnam, rozbieram kolegę i zaglądamy, co tam w środku się znajduje. Dobra, słuchajcie, ja sobie jeszcze sprawdziłem wcześniej w sieci i ten laptop nie jest tak stary, jak mi się wcześniej wydawało. Byłem prawie przekonany, że mamy tutaj do czynienia z laptopem pokroju Core 2 Duo, natomiast no, zaniepokoiło mnie USB 3.0, które wtedy, w tamtym okresie, chyba z tego co się orientuję, jeszcze w ogóle nawet nie było w planie. Więc sprawdziłem sobie jeszcze raz specyfikację, no i okazało się, że mamy tutaj do czynienia z 2. generacją Core, więc jest to no, dość świeży laptop. No i nie bardzo wpisuje się w kanon retro tego kanału, natomiast no kurde, czy nie bardzo hej, tu już jest prawie 15 lat, więc sprawdźmy go. Jest to też, myślę, że całkiem fajna ciekawostka, ponieważ takich laptopów nie oglądamy na co dzień. No, nie przedłużając, spróbujmy go odpalić na uniwersalnym zasilaczu, więc cichuteńko. Słyszeliście ten dźwięk? On tutaj wyje normalnie przy starcie jak rasowa Formuła 1 i naprawdę całkiem fajnie to brzmi. I tutaj no, fajna sprawa, poza tym, że tu mamy odcisk na matrycy. Nie wiem, czy Wy to doskonale to widzicie tutaj na ekranie. Matryca jest odciśnięta. Prawdopodobnie było to już odciśnięte dużo wcześniej, ponieważ laptop był tak spakowany, że raczej nie sądzę, że takie coś wydarzyło się podczas jakby transportu samego laptopa. On nie chce nam tutaj nigdzie dalej pójść. Zobaczmy, może coś jest w napędzie. Tutaj nie chcę dalej w ogóle botować. Co my tutaj mamy? Windows 7 w wersji Pirate Edition. O kurde, ta płyta też jest dość konkretnie zabrudzona. Więc sobie tą 7 tutaj w ogóle na razie odrzucimy. Nie chce nam to dalej pójść, tak? Więc no, w pierwszej kolejności zajrzymy sobie tutaj do BIOS-u, a później będziemy myśleć, co dalej z tym fantem zrobić. Kurde, kozacko, podoba mi się strasznie ten jego bot. No i co? No i mamy tutaj 16 GB pamięci operacyjnej RAM DDR3. Mamy tutaj procesor i7, Core i7 2670QM. 2,2 GHz taktowany. Jest to procesor wymienny, na wymiennym gnieździe, co jest bardzo ważne. Możemy tutaj założyć jakiegoś Extreme Edition na przykład i bez problemu będzie nam to tutaj hulać. Kurde, podkręcimy sobie głos tego włączenia, jak szaleć to szaleć, bo to jest naprawdę fajny dźwięk. Co my tutaj jeszcze mamy? Wirtualizację. Możemy sobie tutaj wirtualizację włączyć. Jeżeli chodzi o SATA, to mamy tutaj AEC-CI. No i mamy dysk 320 GB w Western Caviar, który może być już taki zużyty, bym powiedział.
Coś jeszcze tutaj dodatkowego, ciekawego mamy? No, chyba tyle. Security, no to żadnego hasła tutaj ustalać nie będziemy. W zasadzie mamy tyle. Więc bot override mamy. Pierwsze chcę, żeby botował z dysku, później chcę, żeby botował z... Nie, chyba tutaj sobie zrobimy na odwrót. Pierwsze to on mi powinien botować, proszę ja Was, z napędu, a dopiero później z dysku. No i w sumie tyle, bo tutaj za dużo więcej do kombinacji żadnych nie ma. Więc teraz cichutko posłuchamy sobie jeszcze raz tego startu. Czekaj, Andrzeju. Kurde, jest bajer, nie? Jest bajer, bardzo fajnie to brzmi, a teraz jeszcze sprawdźmy, czy to faktycznie z tyłu świeci. Kurde, no, nie świeci. Nie świeci, ale być może... Właśnie, tutaj był ten przycisk z tym światłem, nie? Czy to nam tutaj podświetla? Nie, to nam tutaj nie podświetla. Więc ja nie wiem, być może tutaj jest jakiś problem jeszcze natury, że te LEDy na przykład się zużyły, albo trzeba wgrać jeszcze jakiś zewnętrzny sterownik. Nie mam zielonego pojęcia, nic. Póki co mamy jak mamy, zabieramy się za czyszczenie, sprawdzanie, jak to tutaj wszystko wygląda, no a później będziemy myśleć, co dalej. Tą konserwację. Mamy tutaj 16 GB pamięci RAM DDR3L, która jest umieszczona w 4 slotach, 2 od strony klawiatury, 2 od strony jakby spodu. Natomiast no, rozbiórka tego laptopa nie należy do przyjemnych i generalnie, no znaczy inaczej, wszystkie Asusy z serii gamingowej cierpią na tą przypadłość, że po prostu, no, jeżeli chodzi o samą rozbiórkę, konserwację tego sprzętu, no to jest to całkiem słabo rozwiązane.
No i nie inaczej jest tutaj po prostu. Pasta jest zeschnięta na kamień, jak zresztą tutaj widać, to już jest totalna masakra. Sam rdzeń tutaj już też jest golas, więc pewnie ostro się grzało. Jeżeli chodzi o sekcję zasilania procesora, to thermalpady są tutaj jeszcze jak najbardziej ok, więc tu nie musimy w to ingerować. Natomiast no, co mi się bardzo nie podoba w przypadku Asusów, no to fakt, że teoretycznie mamy tutaj kartę MXM, no i byłoby wszystko pięknie, ładnie, z tą delikatną różnicą, że to jest taki MXM, który nie jest MXM-em. I to jest troszkę takie drażniące dla kogoś, kto się na tym zna. Ponieważ problem polega na tym głównie, że później, gdybyśmy chcieli sobie zrobić jakiś upgrade bądź wymianę tej karty, o, widzicie, jak ściągamy sobie radiator, no to delikatnie próbujemy go zruszać, prawa do lewego, lewa do prawego, nie ciągniemy na siłę i w momencie, kiedy już mamy ściągnięte, no to ciach, patrzcie, w tamtych czasach Asus już stosował żel termiczny. Żel termiczny, który w zasadzie stosowany jest dziś dopiero tak szeroko w konsolach czy w kartach graficznych. Wtedy już Asus taki żel na kości pamięci stosował. Jeżeli chodzi o kartę grafiki, zaraz sobie sprawdzimy, co tutaj mamy pod maską. Natomiast co Wam chcę pokazać, no to już tutaj zmierzamy do celu. A mianowicie jest to karta, która w teorii przynajmniej jest kartą na złącze MXM. Natomiast no, wiecie, jak wygląda MXM, a to jest takie MXM Asusowe. Teoretycznie mamy tutaj do czynienia z MXM-em trójką. Jak sobie zaraz zobaczycie, zresztą zaraz Wam tutaj pokażę inną kartę ze stajni MXM3. Zaczekajcie momencik, już Wam tutaj wyjmuję, bo trochę takich w kolekcji mam. No więc spójrzcie oczyma wyobraźni. To jest standardowa karta MXM3 i to jest MXM3 wersja a to jest MXM3 wersja B, czyli ta większa. Natomiast spójrzcie, pomimo tego, że pinout, slot gniazdo mamy zasadniczo to samo, czyli ta karta w zasadzie pasowałaby w ten slot bez większego problemu. Patrzcie, ja ją tutaj mogę bez problemu wstawić i ona nam tutaj siądzie. To nie jesteśmy w stanie jej zamontować. I ten laptop, gdyby go w tej chwili podłączyć, prawdopodobnie on by z tą kartą wstał. Tylko nie mamy jak jej tutaj zamontować tak, ażeby nam działała. Ze względu na to, że Asus no niestety ma swój standard i w tych rogach robił właśnie na swoim standardzie wszystko. I to wszystko niestety jest robione właśnie w ten sposób, że karty tylko i wyłącznie Asusa pasują do Asusa. Pomimo tego, że mają tego MXM-a, no to ten layout mają zupełnie inny. No i niestety wygląda to później tak, jak wygląda. No i w sumie tyle. Tutaj jeszcze Wam pokażę tutaj te sloty pamięci. Tutaj mamy sloty pamięci 2 z jednej strony, mamy tutaj 2 z drugiej strony, od strony klawiatury, z czego, żeby się dostać do tego slotu, no to trzeba rozebrać całego laptopa dokładnie do tej postaci, jaką widzicie w tej chwili, ponieważ inaczej zbytnio się nie da. No i w zasadzie, żeby się dostać tutaj do tych tylnych slotów, do tego wszystkiego, co tutaj mam i pokazałem Wam właśnie na wierzchu, no to również należy rozebrać dokładnie całego laptopa. Nie da się ściągnąć klapki serwisowej i czegoś tam dołożyć, ponieważ wszystko znajduje się jakby tam pod tym całym tematem. Ok, to sobie na razie tutaj odłożymy. Jeszcze z takich ciekawostek, które chciałbym Wam pokazać, no to pomimo tego, że myślałem, że ten tył jest tutaj podświetlany, że tutaj są jakieś LEDy, no to nie ma żadnych LEDów, nie było żadnego wyprowadzenia LEDowego, to wszystko jest takie, o, to są tylko takie zaślepki. Ma to ładnie wyglądać i w zasadzie tyle. Same plastiki, czyszczenie, te tematy sobie zrobimy za chwilkę, natomiast teraz sobie wyczyścimy tutaj izopropanolem rdzenie, wyczyścimy sobie układy chłodzenia, no i w momencie, jak to już będzie poczyszczone, nałożę świeżej pasty, skręcamy i widzimy się, jak już tutaj będę mieć wszystko poskładane.
ten moment z tematem ogarniętym i z działającym laptopem, który jedną fajną rzecz, taką naprawdę mega fajną ma w momencie, kiedy się uruchamia, a jest to... No i nie mówcie, że to nie jest coś fajnego, posłuchajmy tego jeszcze raz. No a skoro już wystartowaliśmy, no to przejdźmy do tematu, co tutaj zostało wykonane. A po całym jakby przeglądzie, po całym spa, czyszczeniu została jeszcze przeprowadzona diagnostyka, ponieważ laptop generalnie w momencie, kiedy on do mnie przyszedł, cierpiał na problem taki, że nie dało się zainstalować systemu operacyjnego, nie dało się za bardzo tutaj nic podziałać, żeby przywrócić ten, który tam był bądź nie był. Nie wiem, bo dysk też już rzęzi, jest zaciorany jak klapki Mojżesza. No i na etapie eliminacji wyeliminowałem pamięci RAM, które zostały przetestowane nie tylko w tym kadłubku, ale też w Acerze z ostatnich odcinków i w Dellu, którego jeszcze na odcinkach nie było. Na każdym z tych laptopów wykazywały pewne niestabilności. Na jednym działały lepiej, na drugim gorzej, ale zawsze się wykrzaczały. Dlatego jakby ten poczwórny Dual odkładam sobie na bok i uzupełniłem ten laptop o Dual 2x8 GB. Taktowany 1600 MHz, ale zasilany napięciem 1,5 V, takim jakie według specyfikacji tego producenta powinno tutaj być. Bo przypominam, że pamięci DDR3L są zasilane napięciem 1,2 V i nie zawsze działają w porządku z tym wyższym napięciem, a nie każda płyta główna jest skora, żeby to napięcie zaniżyć w momencie, kiedy DDR3L sobie wykryje. Poza tym wymieniony został jeszcze dysk 320 GB na 500 GB, 7200 obrotów, ten miał 5400 obrotów, więc jest delikatnie szybciej. Rozmawiałem z widzem, czy nie chciałby na przykład takiego Intela, który tutaj widzicie na przebitce, natomiast widz stwierdził, że on chce ten laptop jak najbardziej zbliżyć do jego wyjściowych parametrów w momencie, kiedy został wypuszczony na rynek. Stąd też nie chce ładować tutaj dysku SSD, ponieważ byłaby to anomalia i tutaj nie sposób się z nim nie zgodzić, bo ten laptop został wypuszczony jakoś na początku 2011 roku. No i jakby nie było, wtedy SSD to była totalna anomalia, która nie występowała na co dzień w laptopach, chyba że ktoś naprawdę, nie wiem, ładował niesamowite pieniądze i wtedy taki dysk SSD sobie dodatkowo do tego laptopa montował. Więc przywróciliśmy mu tutaj praktycznie niemalże oryginalną konfigurację, a ta konfiguracja opiewa o procesor i7 drugiej generacji. Mamy tutaj procesor i7 drugiej generacji taktowany 2,2 GHz na jądro. Mamy tutaj 4 jądra, 8 wątków, 6 MB cache'u drugiego poziomu. Jeżeli się tyczy, co się tyczy karty graficznej, mamy tutaj GTX 560 mobilnego, który ma 3 GB pamięci RAM na DDR-ach 5. Mamy tutaj 192 bity przepustowości szyny. Jeżeli by teraz się tak skłonić nad ewentualnymi problemami przyszłościowymi do tego kadłuba, to właśnie tutaj patrzyłbym w stronę jeszcze tej karty graficznej, która co prawda na ten moment ma się dobrze, co zaraz sobie zresztą zobaczymy na przebitkach. Natomiast no, GTX-y z serii 5 i z serii 4, zwłaszcza te, które były wysoko w rankingu, a umówmy się, to już jest taka średnio wysoka półka, no to miały problem, zwykle bardzo szybko później padały. Ze względu na temperaturę, ze względu na architekturę, w jakiej zostały wykonane, bo Fermi, umówmy się, jakąś super architekturą nigdy nie było. Więc tak, tutaj miałbym się na baczności i specjalnie nie cisnąłbym tutaj tej grafy ponad limit, ponieważ jest to w tej chwili najsłabsze ogniwo tego kadłuba. Niemniej spójrzmy, jak sobie radzi na ten moment w obciążeniowych zadaniach. Zobaczmy, jak temat wygląda w 3D Marku 2005, a wygląda w ten sposób. Zobaczmy, jak to wygląda w 3D Marku 2006. Wygląda to mniej więcej w ten sposób i kurde, spójrzcie, ostatnio robiliśmy Acera, który jest kilka lat młodszym kadłubem od tego. I przypomnijcie sobie, że po upgrade'zie w zasadzie robiliśmy niemalże taką samą punktację, więc no kurde wow, nie? Wtedy się fajnie udało. Ponieważ jest to jest na przykład wysokopółkowy, topowy laptop z tego 2011 roku. A tamten Acer był z końcówki 2008, więc no tutaj naprawdę podciągnęliśmy tamtego w zasadzie do możliwości tego i dał radę, więc chyba fajnie. Poza tym
spójrzmy, jak to wygląda dalej. Mamy tutaj 3D Marka Vantage, który mniej więcej wyciąga tyle punktów. No i jak sobie tutaj dalej popatrzymy na temperaturki, to okaże się, że udało mi się tutaj zrobić całkiem fajną robotę, ponieważ po testach obciążeniowych ponad godzinnych w 3D Marku jesteśmy w stanie tutaj się zatrzymać na takich temperaturach. To są temperatury niemałe. Ok, ja to całkowicie rozumiem, natomiast tutaj jest i tak lepiej niż w momencie, kiedy on został wyciągnięty z pudełka przez producenta, wypastowany i wrzucony do Notebook Checka na testy. Możecie sobie zobaczyć na angielską stronę Notebook Checka, gdzie ten laptop był przetestowany i wtedy na samym procesorze osiągał na przykład ponad 90 stopni Celsjusza, więc no, jest to nie mało. A u mnie, pomimo tego, że nie jest aż tyle, no to też nie jest mało. Natomiast no nie czarujmy się, druga generacja Core nie była jakoś super chłodna, a GTX-y też jakoś super chłodne nie były. Co ratuje obydwie te pary, no to fakt, że mają zupełnie osobne chłodzenie, mają zupełnie osobne wentylatory i nie są w żaden sposób połączone heatpipem. Co za tym idzie, jedno nie dociska i nie grzeje drugiego, tak jak to jest dzisiaj w przypadku współczesnych sprzętów. Jeżeli chodzi ogólnie o tego laptopa, kurde, to musicie powiedzieć, że laptop ma pazur. Ten Lamborghini design jest naprawdę piękny. I no, jedni powiedzą może, że odpust, ale generalnie mi się podoba. Mi się podoba to, że kiedyś producenci starali się robić coś, co było nietuzinkowe. Coś, co naprawdę łapało za serce i coś, nad czym człowiek przechodząc i widząc na ekspozycji potrafił się zatrzymać, zadumać, na chwilę pooglądać i docenić niejednokrotnie kunszt, z jakim zostało wykonane. I tak też jest w przypadku tego Asusa. Choć uważam, że nie obyło się bez wpadek, no bo spójrzcie tutaj, jak wygląda touchpad. Touchpad jest taki lustrzany i generalnie abstrahując już od tego, że ta farba dookoła zaczęła schodzić, to zobaczcie, jak on wygląda podczas standardowego użytku. No palcuje się niemiłosiernie. Po prostu totalna masakra. Natomiast co się zaś tyczy samego palmrestu, no to ta skóra, która tutaj została na tym palmreście nałożona, notabene udało mi się tutaj naprawić tą wystającą od lewej strony. Jest całkiem przyjemna w dotyku, sprawia bardzo przyjemne i miłe wrażenie i tak naprawdę bardzo fajnie zniosła znak czasu, ponieważ no, była na pewno mega używana, a wygląda całkiem fajnie, nie ma nigdzie wytarć, przetarć, uważam, że jest całkiem sztos. Jeżeli chodzi o całą resztę tego sprzętu, no to mamy tutaj jeden taki problem natury jeszcze nierozwiązanej, a mianowicie taśmę od matrycy. Spójrzcie, tutaj nie mówię, że cały czas, bo to się zdarza naprawdę mega rzadko, przynajmniej mega rzadko u mnie, natomiast wystąpił taki oto efekt. I tutaj problemem jest to, że gdzieś któryś kabel będzie lekko przytarty i no nie łączy. I w tym momencie pojawiają się artefakty. Na początku myślałem, że to temat karty graficznej, no ale jak się okazało, jest to temat stricte taśmy. Zresztą rozmawiałem już z widzem, który tego laptopa tutaj do mnie przysłał i on mówi, że taką taśmę sobie już na własną rękę załatwia i sobie ją wymieni, więc myślę, że przyszłościowo ten problem również zostanie wyeliminowany. Jeżeli chodzi o samą matrycę, mamy tutaj te duszki, o których mówiłem na początku, no i kurde, no żeby się ich pozbyć, no to też trzeba by taki panel wymienić. Teraz pytanie, jak bardzo to komuś będzie przeszkadzać, ponieważ przy standardowym użytkowaniu i korzystaniu z tego laptopa to jest tak naprawdę temat, który jakoś specjalnie nie boli. Tego się na bieżąco, kiedy z niego się korzysta, tego się tak naprawdę nie widzi, na tym się człowiek nie skupia. Wiadomo, że wleci jakieś białe tło, czy jakieś inne jednostajne, widać, ok. Natomiast nie jest to coś, co jakoś specjalnie tutaj mocno boli. Z rzeczy fajnych, co mi się rzadko zdarza, kiedy robię sprzęty od widzów, no to ten laptop został dostarczony z oryginalnym systemem operacyjnym Windows 7 Home Premium. Jest to system dokupiony osobno, z osobną płytą, z licencją, ze wszystkim na gotowo i bez problemu aktywował się przez internet na koncie Microsoftu. Więc system też tutaj elegancko nam usiadł. Jeżeli chodzi o sterowniki, również większość bez problemu się zainstalowała. Problem był tutaj z kartą grafiki, która de facto ani na oryginalnych sterownikach ze strony producenta, ani też na tych ze Snapdriver nie chciała w żaden sposób przejść indeksu wydajności. Natomiast w momencie, kiedy ściągnąłem sterowniki bezpośrednio ze strony producenta karty graficznej, czyli od NVIDIA,
Nagle wszystko bez problemu ożyło i dało nam mniej więcej taki rezultat. Jak widać, wszystko tutaj mamy powyżej 7, a najsłabszym ogniwem no, jest, jakby na to nie patrzeć, dysk twardy, ponieważ dysk twardy talerzowy, no jakby szału nam tutaj zrobić nie jest w stanie. A z ostatnich rzeczy, no raczej dla większości z Was dość oczywistych, no to spójrzmy, czy z tego laptopa da się korzystać na co dzień. No bo przecież to wcale nie jest jeszcze stary laptop. Znaczy okej, hej, za chwilę będzie miał 15 lat, natomiast ciągle jego parametry są na tyle dobre, że myślę, że nie powinno być żadnego problemu z korzystaniem z niego na co dzień. I tutaj spójrzcie, można się kurde troszkę zaskoczyć, ponieważ jeżeli sobie zaczniemy korzystać z przeglądarki, którą proponuje nam Microsoft w wydaniu tej 7, czyli z Edge'a, no to napotykamy na problem, który widzicie tutaj na ekranie. I w pewnym momencie myślałem, że to jest problem natury karty sieciowej, że gdzieś coś jest nie tak z driverami, albo że coś jest jeszcze nie tak z płytą główną, ze złączem PCI Express, no bo strasznie dziwne zachowanie, tak jakby karta rozłączała się co tam kilka sekund. Ale też no, stwierdziłem, że skoro tak, no to spróbujmy jeszcze inną przeglądarkę. I o dziwo, po zainstalowaniu Opery problem znikł. Nagle wszystkie strony, wszystko zaczęło chodzić bez najmniejszego problemu. Zresztą zobaczcie sobie sami. Tu kurde wieć taki troszkę z zewnątrz tutaj. No i na koniec, no nie byłbym sobą, gdybym nie przetestował jakiś retrogierek. I tutaj też taki lekki pstryczek w nos dla wszystkich, którzy mi pisali, że im Gothic 2 na Core 2 Duo i jakiejś tam innej grafie, czy i7 pierwszej generacji już absolutnie nie ścinał i w ogóle nie ma żadnego doczytywania tekstur. Słuchajcie. Mamy tutaj parametry, jakie mamy. Można powiedzieć, że w 2011 roku całkowita topka. A teraz zobaczcie, jak wygląda Gothic 2 i powiedzcie mi jeszcze raz, że na tej konfiguracji nie ścina. Gothic to Gothic, Piranha Bytes Experience i niestety nic nie poradzimy na to, że tekstury są wczytywane i w tym momencie zaczyna być lekka ścinka, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Mając jeszcze na uwadze, że na tym samym pendrive'ie miałem jeszcze Quake'a 2 z GOG'a, no to postanowiłem sobie go zainstalować i przy okazji stestować, jak tutaj działa. No tutaj zaskoczenia żadnego nie ma. Quake działa perfekcyjnie, no zresztą zobaczcie sami. No i tyle, słuchajcie. Wydaje mi się, że cały temat się udał. Laptop, jak widać, w całej swojej okazałości prezentuje się naprawdę pięknie. Wszystkie wymianki, wszystkie serwisy zostały tutaj dokonane i mam nadzieję, że przysłużą się mu na dłuższy okres czasu. No i kurde, z mojej strony to by było chyba w tym momencie na tyle, więc jeżeli filmik się podobał, łapa w górę, jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli taki content do Ciebie trafia, cóż, zapraszam do siebie, ponieważ no, cały czas będą się pojawiać tego typu lub też inne, zupełnie wyjęte z czachy treści i kurde, może być jeszcze całkiem ciekawie, przynajmniej mam taką nadzieję. A na ten moment jeszcze na koniec, słuchajcie, ostatnio ktoś mi napisał, że kiedy będzie jakiś Alienware na tym kanale. No to powiem tak, jest takie powiedzenie, nie? Tak się mówi, mamo, kupmy Alienware'a. Mama mówi, mamy Alienware'a w domu. No i Alienware w domu. Może być? Wydaje mi się, że może być. Chyba siada, nie? Więc jeszcze raz, wielkie dzięki. Na koniec oczywiście chciałbym podziękować za wszelkiego rodzaju wsparcie, łapy w górę, komentarze, subskrypcje, wszelkiego rodzaju interakcje, udostępnianie tego materiału, jak też przede wszystkim wszelkiego rodzaju wpłaty finansowe, które pomagają mi rozwijać, rozbudowywać ten kanał i ten content. Więc jeszcze raz wielkie dzięki z mojej strony, no i do usłyszenia. Cześć!